Cześć, z tej strony Dawid. Pod ostatnim filmem prosiliście o analizę Avalanche, ticker AVAX. Jest to nietypowy blockchain, nie jest to proof of work, tak jak Bitcoin, tylko proof of stake bardziej, natomiast ma on swoją specyficzną architekturę, ponieważ tak naprawdę podzielony jest na 3 blockchainy, które ze sobą współpracują. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie bardzo dużo transakcji naraz. Blockchain jest tani, wydajny i skierowany jest do tworzenia zarówno zdecentralizowanych aplikacji, jak i nowych blockchainów, które są w postaci subnetów. Jeżeli jesteście zainteresowani analizą, zapraszam. Standardowo do szybkiej analizy wchodzimy na stronę cryptonumbers.org, wpisujemy w miejscu na wyszukiwanie Avalanche i widzimy, że kryptowaluta Avalanche jest na miejscu 15 według market capu. Jej aktualna cena to niecałe $23. Szczyt cenowy z listopada 2021 roku to $145, co oznacza, że aktualnie znajdujemy się prawie minus 85% od szczytu cenowego, czyli od ATH. I jeżeli w przyszłości cena Avalanche osiągnęłaby swój szczyt cenowy, wróciłaby na ten poziom, byłby to wzrost o 6,39 razy, czyli prawie 550%. Aktualny market cap Avalanche to niecałe $9,5 miliarda. Market cap jest niczym innym jak pomnożeniem ilości tokenów Avalanche dostępnych w obiegu razy aktualną cenę. I tak jak wcześniej wspomniałem, aktualna kapitalizacja to prawie $9,5 miliarda, natomiast maksymalny market cap, czyli maksymalna kapitalizacja w historii tego projektu, było to $30 miliardów. Oznacza to, że jesteśmy aktualnie minus 68% od szczytu kapitalizacji tego projektu i jeżeli aktualna kapitalizacja zrównałaby się z szczytem kapitalizacji, szczytem market capu z przeszłości, byłby to wzrost o 3,17 razy. I od razu widzimy, że ten wzrost jest 2 razy mniejszy niż wzrost cenowy. I co to oznacza? Że od listopada 2021 roku do obiegu trafiła większa ilość Avalanche, dlatego stosunek szczytu kapitalizacji do aktualnej kapitalizacji jest mniejszy niż stosunek szczytu cenowego do ceny aktualnej. W praktyce oznacza to, że jeżeli kapitalizacja zrównałaby się ze szczytem kapitalizacji, to cena wynosiłaby ponad $66, a nie 145, tak jak szczyt cenowy z 2021 roku. Jeżeli chcemy sprawdzić inflacyjność projektu, zjeżdżamy niżej i sprawdzamy inflation ratio, wyszukujemy Avalanche, jest w tym miejscu, klikamy check inflation ratio i widzimy, że maksymalna podaż tokenów w obiegu to 715 miliardów tokenów AVAX, a aktualnie w obiegu znajduje się ponad 411 milionów tokenów, co daje nam inflation ratio na poziomie 58%. I pozostałe 42% albo zostało spalonych, albo w przyszłości trafi do obiegu. Musielibyśmy to sprawdzić poprzez zrobienie dogłębnej analizy, na przykład sprawdzeniu w white paperze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany projektem, oczywiście musi to zrobić, a jeżeli chcemy sprawdzić potencjał cenowy takiego Avalanche w porównaniu do innych projektów pod względem kapitalizacji, możemy porównanie zrobić nieco niżej i na samym początku wybieramy token Avalanche. Jeżeli chodzi o token B, możemy porównać do czegoś, co jest wyżej. Porównajmy na przykład do Solany, klikamy Compare Market Caps i widzimy, że kapitalizacja Avalanche to niecałe $9,5 miliarda. Kapitalizacja aktualna Solany to ponad $78 miliardów i stosunek kapitalizacji Solany do Avalanche jest 8,4 razy, czyli jeżeli Avalanche miałby aktualnie kapitalizację Solany albo w przyszłości by ją osiągnął i nie zwiększyłaby się w tym czasie ilość tokenów Avalanche w obiegu, to jego cena wynosiłaby $189 za jeden Avalanche.
I na dole widzimy oczywiście porównanie graficzne kapitalizacji tych dwóch projektów. Widać, że jest dość spora przepaść. Jeżeli chcielibyśmy porównać Avalanche do takiego Ethereum, możemy to sprawdzić. Tu różnica jest już o wiele większa. Market cap Ethereum znajduje się aktualnie na poziomie ponad 216 miliardów dolarów i to jest ponad 23 razy większa kapitalizacja niż Avaxa. I widzimy, że jeżeli kiedykolwiek w przyszłości Avax osiągnąłby kapitalizację Ethereum przy aktualnej ilości tokenów w obiegu, to jego cena osiągnęłaby poziom ponad 520 dolarów. Oczywiście na dole również przedstawienie graficzne. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Moim zdaniem Avalanche jest bardzo dobrym projektem. Jeżeli chcielibyście, abym zrobił analizę fundamentalną, szczegółową oraz analizę techniczną wykresu, zostawcie 50 lajków w górę i jakiś komentarz. Jeżeli będzie 50 lajków, robię taką analizę dla Was. Oczywiście należy jeszcze sprawdzić, co się stanie albo co się stało z pozostałymi 42% Avaxów, które mogą, ale nie muszą trafić do obiegu, czyli dokładnie przeanalizować inflacyjność projektu. A jeżeli chcielibyście, abym wykonał research szybki jakiegoś innego projektu, którym się interesujecie, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie również motywacyjnego suba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!